Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. No i cóż, gdzie te transfery? Gdzie te zapowiadane transfery? Inni w koło się zbroją, inni w koło kupują, a my nic. No to co? Chwilkę sobie o tym może porozmawiajmy, omówmy sobie naszą sytuację transferową. 3, 2, 1, zaczynamy! A więc tak powiedziałem, no sytuacja nie jest za wesoła. Sytuacja jest tego typu, że my nawet oficjalnie tego Edersona jeszcze ani nie podpisaliśmy, ani nie przetestowaliśmy. Ja wiem, że wiecie, no powiecie, jest na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ale jakoś inne kluby przeprowadzały testy na miejscu. Także nie stanowiło to żadnego problemu, a my oczywiście musimy robić na odwrót, musimy sobie robić pod górkę. Także ani nie mamy jego podpisanego, a już ogólnie o innych transferach no nawet nie ma co mówić. O co tu chodzi? Ten zarząd się nie nadaje. On się, nie chcę tutaj przeklinać, ale nie nadaje po prostu do robienia jakichkolwiek transferów. Albo wiecie, albo przepłacamy za jakichś zawodników, albo w ogóle nic nie widać, nic nie słychać, a sprzed nosa nam wykupują innych. No. Wiemy wszyscy, kto pozyskał Andersona. Tutaj powiecie, ok, no duże pieniądze, tyle to by nikt nie płacił i tak dalej, i tak dalej. No ale myśmy nawet nie podjęli rękawicy, nawet nie spróbowaliśmy go do siebie ściągnąć, nawet nie spróbowaliśmy. Jak jeszcze nie było mowy o tych tam 130-140 milionach, czy ilu tam, nawet nie spróbowaliśmy. Oczywiście taki transfer teraz będzie dyktował ceny rynkowe innych zawodników, tak? Inne kluby też będą chciały maksymalnie gdzieś podnieść ceny za swoich zawodników. Natomiast, wiecie, no my nawet jakichś konkretów nie robimy. Nie wiem, może to jest tak, że jak pieniądze lubią ciszę, tak samo może transfery lubią ciszę i nagle coś wyskoczy jak królik z kapelusza, no ale na razie na to się nie zadosi. Teraz właśnie dzisiaj przeczytałem, że Mateus Fernandes uzgodnił warunki transferowe indywidualne. Klub też uzgodnił z Tottenhamem i ma przejść do Tottenhamu za chyba jakieś około 85 milionów. Czyli kolejny zawodnik nam ucieka. Więc ja się pytam, z kim my zostajemy? Przecież Adam Wharton nie jest brany w ogóle pod uwagę. Alex Scott również o tym się nie słyszy, a też cena za niego jest około 80 milionów. Więc ja się pytam, na co my czekamy? Na co my czekamy? Nie wiem, czy my wciąż, nie wiem, liczymy na to, że pozyskamy, nie wiem, z Brighton Balebę? Ja się pytam, po co? Po co zawodnika, który jeden sezon zabłyszczał, a już w ostatnim sezonie niewiele pokazał? No cóż, jeśli chodzi o jakieś inne kierunki, kompletna cisza. Coś tam się mówi o tym Niemcu z pomocy, jak mu tam Mechech, sorry, ale nie bardzo wiem, jakiego się tam wymawia, ale wiecie, kogo chodzi. Także no, o nim ostatnio coś się mówi, że no, może on, no nie wiem, bo mi się wydaje, że na przykład temat Stillera kompletnie upadł. No i ja nie wiem, kogo my jeszcze mamy na oku. Kogo my jeszcze chcemy pozyskać. Ten młody Marokańczyk, ten młody gwiazdor, no też jest wyceniany między 60 a 80 milionów euro. Więc nie wiem, na co my liczymy. Czy my liczymy, że ktoś tam sprzeda kogoś za 20-30 milionów? No tak się nie stanie. No tak się nie stanie. W tym momencie już tak ceny do góry poszły, że tu nie ma na co liczyć. Gdzieś czytałem wcześniej, że no Manchester czeka, no bo West Ham będzie musiał sprzedać zawodnika jakiegoś, tak, czyli prawdopodobnie tego Fernandesza, tak, no bo muszą się rozliczyć tam podatkowo, tak, że wszystko im się zgadzało, no to te finanse, żeby się zgadzały, będą musieli go sprzedać do końca czerwca, czy coś takiego.
No i że Manchester czeka, żeby cenę zbić. No i tak czekali, tak cholera jasna czekali, że Tottenham go kupił. Ja nie mówię, że on by tutaj był zaraz, wiecie, jakimś takim naszym kołem zamachowym i nagle by to zaczęło wszystko ładnie chodzić. No ale skoro się słyszy od, wiecie, kilku tygodni o nim, że jest naszym celem, no nagle wychodzi na to, że jednak nie jest tym naszym celem, no i chyba nigdy nie był takim poważnym celem, no bo wiecie, to jest coś takiego, że jak nie wiem, czy dalej są, kiedyś były giełdy samochodowe i jechało się kupić auto i byli tacy, którzy oglądali jakieś auto i na przykład, nie wiem, wsiadali do niego, przymierzali się, jechali na jazdę próbną, a byli też tylko tacy, którzy tylko oglądali z daleka, obejrzeli w koło, spojrzeli na cenę i odchodzili. I my jesteśmy tymi drugimi klientami, którzy poglądają z daleka, spojrzą na cenę i pozastanawiają się chwilę i odchodzą i idą dalej. My nie siadamy za kierownicę, my nie próbujemy. Także nie wiem w jakim kierunku to podąża. Możecie, nie wiem, uznać, że niepotrzebnie, wiecie, tutaj ktoś panikę sieje, bo to dopiero początek, zaraz będzie lipca, tak? Dopiero mamy dzisiaj 30 czerwca, ale ludzie kochani, inni kupują, inni się zbroją. Już nam tutaj praktycznie, mówię, na rynku nikt nie zostanie. Kogo my będziemy chcieli pozyskać? Ludzie, pamiętajmy, my mamy kontuzjowanego Ugartę, który przez rok czasu nie ruszy ani ręką, ani nogą przysłowiowo. I będziemy, wiecie, zdani na kogo, nie mamy nikogo, w tym momencie na nikogo jesteśmy zdani. Mamy jednego tylko pomocnika, Kobiego Majnu. My nikogo tutaj nie mamy więcej. My potrzebujemy więcej pomocników. Ja wiem, że wszyscy myślą, że mamy tego Edersona, ale ludzie, formalnie go nie mamy, formalnie go nie podpisaliśmy, formalnie nie przeszedł testów medycznych. Więc na dzień dzisiejszy on nie jest naszym zawodnikiem. Także wiecie, to jeszcze różnie może być. On jeszcze może gdzieś na treningu kontuzję złapać i rok czasu może też nie grać tak samo jak Ugarte. To wszystko może się wydarzyć. I co wtedy? Zostajemy z niczym. Nie wiem. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli sięgać, nie wiem, po jakich zawodników, nie wiem, znowu z Włoch, nie wiem, z Holandii może, będziemy szukać szczęścia w Holandii, nie wiem gdzie jeszcze, może we Francji. No bo jakoś ja tutaj nie widzę, nie widzę, żeby tutaj, wiecie, nasi ludzie z zarządu, nasz zarząd, żeby coś robił w tym kierunku. Ja naprawdę mam wątpliwości, czy oni się tego nadają w ogóle. Bo wiecie, ktoś powie, fajne transfery w zeszłym sezonie, tak? Na początku. Imbumo, Ikunia i tam Szeszko. No ale już wtedy potrzebowaliśmy środkowego pomocnika, a żadnego nie pozyskaliśmy. Już wtedy potrzebowaliśmy jakiegoś bocznego obrońcę, a nie pozyskaliśmy. W tym momencie my nie mamy tego, co jest nam najbardziej palące, czyli pomocników, ale też potrzebujemy kogoś na boki obrony, a nie mamy. Nie wiem, może to jest szansa dla Amasa, dla Harry'ego Amasa. Nie wiem, może. Może dla tego Leona, nie wiem. Może dostaną swoje szanse. Może ktoś tam jeszcze się przebije. Ale to wiecie, my tu mówimy o rozgrywkach w Premier League, mówimy o rozgrywkach w Pucharze Anglii, mówimy o rozgrywkach w Pucharze Ligi i mówimy o rozgrywkach w Champions League. I my potrzebujemy naprawdę wartościowych zawodników na tych pozycjach. Ogranych, obytych na arenie międzynarodowej. Na to się nie zanosi. Jak tak dalej pójdzie, zostaniemy ogólnie jeszcze prawdopodobnie z Rashfordem i jego wysokim kontraktem. Bo tutaj Barcelona, jak wiemy, już go nie chce. Jakoś innych kierunków na razie nie widać. Carrick natomiast jest otwarty na jego powrót. Także nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy byście w ogóle chcieli jego powrotu, czy go widzicie wciąż u nas, jeszcze dajecie mu jakąś szansę, czy już nie. Bo jak dla mnie, to powinien być temat zamknięty. Po tym, co się wydarzyło ostatnimi czasy między Manchesterem United a Rashfordem,
powinien być temat zamknięty. No, chce innych wyzwań, niech korzysta z okazji, niech sobie tych szuka innych wyzwań. I niech gra w tych innych wyzwaniach. No, no bo no, jak u nas był, to i forma kiepska była, a i zachowanie jego też nie należało do najlepszych. Także no, jak dla mnie to... A zarabia fortunę, więc jak dla mnie to powinien sobie czegoś poszukać. No ale łatwo nie będzie. Bo ja myślę, że no, za uczestnika Mistrzostw Świata, który strzela bramki na Mistrzostwach Świata, powinniśmy żądać przynajmniej, patrząc na dzisiejszy rynek, no to jakieś 50-60 milionów za niego. A nie wiem, jaki klub stać dać tyle pieniędzy. Może jeszcze PSG mogłoby go kupić. A kto tam jeszcze? No nie wiem. Newcastle może? Nie wiem. Może pójdziemy na wymianę? Za Hola? Nie wiem. W każdym bądź razie no, sytuacja jest jaka jest. Nie wiem, no piszcie w komentarzach. No, może są jeszcze jacyś kandydaci w ogóle do środka pola, którzy no, nadawaliby się, pamiętajcie, którzy by się nadawali. Nie, wiecie, pamiętajcie, no, to, że fajnie wyglądają w jakiejś lidze tam holenderskiej czy niemieckiej, to nie znaczy, że u nas będą dobrze wyglądać. I to musi być ktoś z charakterem. Nie wiem, są tacy gdzieś tam jeszcze rozpierzchnięci po Europie, no, bo mówię, no, to na razie ciekawie nie wygląda. Najlepiej byłoby pozyskać jakiegoś Anglika, no ale na to się nie zanosi. Naprawdę na to się nie zanosi, że jakiegokolwiek Anglika pozyskamy do środka pola. Albo ogólnie jakiegokolwiek Anglika kupimy. Nie licząc Rashforda, który może wróci. Także no, sytuacja jest poważna. Ja wiem, że to jest dopiero początek okna transferowego. I dużo się może wydarzyć, ale tutaj trzeba już bić na alarm i już trzeba zacząć działać na poważnie, bo mówię, kluby w koło Premiership się zbroją. Kluby się zbroją. City się zbroi, Tottenham się zbroi. A my co? Wiecie, niby ten Ederson, ale jak powiedziałem, on jeszcze nie jest podpisany i wiele może się wydarzyć. No i oprócz tego nic, cisza. Grosz do grosza liczymy. No wiem, nie zarobimy na Ugartę, ale podobno mamy chociaż odzyskać pieniądze z jego kontraktu, tak, od FIFA, przez to, że złapał kontuzję na Mistrzostwach Świata. I FIFA powinna pokryć jego kontrakt przez czas leczenia. No ale wiecie, no sprzedać go nie sprzedamy. No ale to trzeba się ze wszystkim liczyć. Mamy pieniądze z Ligi Mistrzów z awansu, tak? 100 baniek. Mamy tego, no trzeba coś działać, trzeba coś robić. No ludzie kochani. Trzeba się ruszyć, trzeba ruszyć te 4 litery z Manchesteru, czy skądś tam jeszcze, nie wiem gdzie wy tam jesteście, w zarządzie, kochany. I trzeba działać. No trzeba po prostu działać, no. Trzeba jeździć, namawiać, rozmawiać osobiście. Ludzie, może zacznijmy praktykować stare takie taktyki, tak? Może zacznijmy to robić. To, co na przykład robił Sir Alex Ferguson. Dzwonił osobiście do zawodników. Dzwonił. Jak on dzwonił, ciężko takim zawodnikom później było odmówić. Także no wiecie, to samo zresztą robił Mourinho później i to też jakiś swój skutek przynosiło. Natomiast w tym momencie ci, co tam są, to ja nie wiem, mówię, oni są jakieś tam Mercedesy na rynku, ale oni je oglądają z daleka je oglądają, spojrzą, tak wiecie, wychylą się, popatrzą jaka cena, aha, ręce za siebie, odejdą, pospacerują, jeszcze raz obejrzą, pójdą dalej popatrzeć, no tak się zachowują my, no tak się zachowujemy jako zarząd. Znaczy nie my, no zarząd tak się zachowuje, źle się wyraziłem, no. Zarząd tak się zachowuje. No a my kibice trochę się wkurzamy, tak? No trochę się wkurzamy, no bo to nie powinno tak wyglądać. My musimy mieć skład, jeśli zaczną się, wiecie, te mecze przedsezonowe, my musimy mieć zawodników, którzy będą się zgrywać z drużyną, którzy będą razem z innymi chłonąć nowy pomysł, nagranie na taktykę Michaela Carricka. Oni muszą być, oni nie mogą dojść, nie wiem, we wrześniu, październiku, tak jak to miało miejsce z naszym bramkarzem. To musi być szybciej. Nawet Mbumo za późno doszedł, bo powiem szybciej, to samo Szeszko. Nie róbmy powtórki, nie róbmy tej szopki jeszcze raz. Zadziałajmy już teraz, mamy lipiec, zadziałajmy.
Mamy cały lipiec. I dużo, i mało. Dla niektórych to jest szmat czasu, bardzo dużo, ale jak pokazują ostatnie lata, dla nas jako klubu, dla Manchester United, to jest bardzo mało czasu. No ale może trzeba spiąć 4 litery i wziąć się w końcu do roboty i w końcu zapracować na swoją wypłatę. W końcu zapracujmy, w końcu niech oni zapracują na swoją wypłatę. A my osądźmy, jako kibice, czy oni się spisali. Czy oni się spisali, czy oni zasługują na pieniądze, które pobierają z klubu, z kasy klubowej. Także widzicie, no taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja. Piszcie, co o tym sądzicie. Piszcie, jak wy do tego podchodzicie. Czy uważacie, że to jeszcze mamy czas? Czy to już, wiecie, powinna się lampka czerwona zacząć palić? Jeszcze powinniśmy zacząć działać i wiecie, no, mieć na oku konkurencję, tak? Mieć na oku innych, którzy już na rynku działają. Także wiecie. Jeśli wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, tego nie robicie, a podobają wam się moje filmy i chcecie oglądać relacje moje pomeczowe w następnym sezonie, jeszcze raz powtarzam, piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się, na razie, hej!